Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie 1 czerwca w Dzień Dziecka. I dzisiaj postaram się nakręcić 2 odcinki, jak wyglądają w tym momencie róże w żywym katalogu róż z grup rabatowych i wielkokwiatowych. Nie wiem, czy nam się uda, bo jakieś chmury tu nad nami krążą. A dzisiaj już przed 13 kilka osób u nas zmokło, można powiedzieć, do suchej nitki. Nawet lekki grad był. Zobaczymy, czy on wyrządził jakieś szkody na różach. Zapraszam. Będziemy się skupiać tylko na tych różach, które są w pełni kwitnienia, żeby nie przedłużać. Jugendliebe jeszcze nie ma pełni kwitnienia. Widać nawet jeszcze wodę w kwiatach po tej południowej ulewie. Cayenne, Out of Rosenheim, to wszystko jeszcze jest słabe. Hot Rococo też jeszcze. Tutaj mamy Arifa. Arifa, nowa róża, która moim zdaniem bardzo dobrze rokuje. Z firmy Rosenthal. Pionowy wzrost, bardzo ładna czerwień. Bardzo ładna czerwień. Ani za ciemna, ani za jasna. Nie przebarwia się. Poczekamy, aż zakwitnie w pełni. No i tutaj mamy w tym momencie dość fajnie wyglądającą Rose der Einheit. Przypominającą trochę może ślicznotkę z Koblencji, ale kwiaty zdecydowanie większe. Większe i takie ciekawsze w barwie, dlatego że ślicznotka, ten czerwony kolor miała taki jasny, taki wręcz malinowy, a tu mamy fajną, ciemną czerwień w połączeniu z tym srebrzystym spodem. Fajnie to wygląda i podobnie jak ślicznotka mamy tutaj dosyć bujne krzewy. W tym momencie myślę, że nawet gdzieś koło 90 cm te najwyższe pędy mają. Ale to jeszcze nie jest pełnia kwitnienia. Obok też dwubarwna Rossige Landrostej. I tutaj mamy jeszcze jaśniejszą barwę niż u ślicznotki, niż u Schöne Koblenzerin. Tu jest taki łososiowy kolor. Też dwubarwna, ale zdecydowanie niższa. Niska, dość szeroka roślina. Lubię właśnie niezbyt wysokie rabatówki. Takie niewysokie, a szerokie. Natomiast nie jestem przekonany do tego koloru. Zdecydowanie bardziej podoba mi się ta barwa kwiatów w Rose der Einheit. I tutaj mamy bardzo ładną różę Fir Elise. Chcę Wam pokazać kwiaty. Ona dość wcześnie zaczynała kwitnąć, ale tak powoli. Zobaczymy, jak długo będzie to kwitnienie trwało. Krzewy są też dość masywne, nie jakoś bardzo wysokie, gdzieś powiedzmy około 80-90 cm. Kwiaty bardzo duże, pełne. Troszkę je tutaj, widzicie, tak przypala delikatnie, ale to już jest końcówka kwitnienia. Tutaj mamy kwiaty skierowane nie bezpośrednio w południowe słońce i wygląda to dużo, dużo lepiej. Orienta Diamila, jedna z najwcześniej kwitnących róż rabatowych tutaj, zaczynała jako jedna z pierwszych i zobaczcie, jest gdzieś, można powiedzieć, w połowie kwitnienia. Róża z oczkiem. Wiele osób twierdzi, że nie chce tych róż, bo one dość szybko przekwitają. Owszem, pojedyncze kwiaty dość szybko gubią płatki, czyli mamy rośliny samoczyszczące. Nie każdy to lubi, ja to lubię. Ale pomimo tego, zobaczcie, kwiatostan jest duży i w kwiatostanie mamy już kwiaty całkowicie przekwitnięte, osypane, te, które kwitną i jeszcze pąki kwiatowe. I roślina jest fajna, bo niezbyt wysoka, szeroko rozrastająca się.
I w tej samej tonacji mamy Cave Facet Rose. O dziwo, tutaj jeszcze jest fajny, zdrowy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo jeśli chodzi o odporność na choroby, to nie jest najodporniejsza róża. I wydaje mi się, że tutaj one też nie pokazują pełni swojego wigoru. Wydają się niezbyt wysokie róże rabatowe, a w rzeczywistości wydaje mi się, że ona będzie jednak mocniejsza. I również jedna z wcześniej zakwitających róż, Nautica. Szczególnie ładnie wygląda ten środkowy okaz. Mamy tak, upalne słońce, jakaś burza, jakiś deszcz i zobaczcie, te kwiaty wyglądają całkiem dobrze. Jak na jasną różę w tym kolorze, to uważam, że jest całkiem fajnie. Również jest to niezbyt wysoka, za to szeroka róża o dużym wigorze. Gdzieś słyszałem, ktoś z Was mówił, że Nautica mu dość mocno wyrosła, nawet do 1,5 metra. Tutaj jeszcze taka nie jest, będziemy obserwować. I szczerze powiedziawszy, w tym momencie trudno mi sobie wyobrazić, żeby ona miała tak wysoko urosnąć. Nowalis rośnie wysoko, ale tu jest młodziutki i trzeba mu dać jeszcze czas. I wysoko też rośnie ta róża Rosen Fascination i też zakwitła dość wcześnie. Jedna z najwcześniej zakwitających tutaj róż. Też bardzo ciekawy kolor. Już troszeczkę wyblakł na tym słońcu, bo to mamy już te kwiaty, myślę, że gdzieś od 10 dni tutaj już są. Lekko zmieniają barwę, ale zobaczcie, że ta zmiana barwy jest bardzo sympatyczna, nie ma jakiegoś takiego zagniwania. Jak ono się pojawia już na samym końcu, to zmienia się w coś takiego i potem się osypuje. Także nie ma szpecących kwiatów. Fajnie to jest. Natomiast dla mnie jest to zbyt bujnie rosnąca róża. Może komuś takie coś pasować do jakiegoś założenia. Ja zdecydowanie preferuję niskie rabatówki, a niską rabatówką jest Fortuna, nie aż tak niską jak tutaj, bo ona będzie wyższa, ale fajną, taką zwartą. Poczekamy, aż zakwitnie. I Pink Forest Rose to z kolei teraz wygląda na niską, fajną, zwartą. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten środkowy krzew. Podobna wysokość, co i szerokość, tak powiedzmy gdzieś około 50-60 cm. Rozpoczyna kwitnienie, ale to też będzie spora roślina, zobaczycie. Playful Rococo, też dopiero początek kwitnienia. I tutaj fajnie widać to, co jest w nim najfajniejsze, czyli pomponowe pąki i kwiaty pełne o takim miseczkowatym kształcie, niezbyt duże. Tak to wygląda w mojej ręce. Krzew o raczej wyprostowanym charakterze wzrostu. Tutaj wygląda kształtnie. Zobaczymy, czy w ciągu lata nie wystrzeli zbyt mocnymi pędami, bo mam obawy, że tak może być. I co jest dla mnie zaskoczeniem, to że w tym momencie obok jest jej siostrzana odmiana, czyli Magic Rococo o takim fajnym kolorze. I tutaj teraz ona wygląda dużo niższa, choć wydaje mi się, że niższa nie powinna być. Więc tak naprawdę, i to jest moje spostrzeżenie z tego sezonu, musimy dać im jeszcze 1 rok i dopiero w przyszłym roku faktycznie te wysokości będą jakoś miarodajne i porównywalne. Teraz jeszcze niektóre róże nie zaskoczyły tak dobrze, nie wystartowały dobrze, więc poczekamy jeszcze chwilę. Tutaj mamy młodziutkie nasadzenie, ale to nas na razie nie interesuje. I tutaj mamy Ksenię. Ksenię, która ma bardzo blade liście i którą będziemy tutaj jakoś, pokażę Wam, jak próbowali przywrócić do właściwej kondycji. Chociaż ten środkowy krzak, pomimo bladych liści,
Rośnie dobrze, kwitnie fajnie. O, początek kwitnienia. A ten ma ciemnozielone liście, ten, który był przycięty. Zobaczymy, jak zakwitnie, jak będzie wyglądał. I tutaj mamy różę, którą ja bardzo, bardzo lubię i cenię. Wolę nawet, porównuję ją do Leonardo da Vinci, ale ja wolę tą różę do Leonardo da Vinci. Przede wszystkim jest bardziej kompaktowa, a jednocześnie zobaczcie, jakie ma fajne kwiaty. I tak jak Leonardo da Vinci cenię przede wszystkim za trwałość tych kwiatów. Te płatki są tam takie właśnie jakby nawoskowane. To tutaj też zobaczcie, wszystko wygląda ok, a zdrowotność jest zdecydowanie większa. Róża, z którą mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że uwielbiam ją za wigor, uwielbiam ją za długość kwitnienia, za nawet późne kwitnienie, kwitnie do listopada, zdrowotność fenomenalna. Wszystko mi się podoba. I ten kolor też mi się podoba kwiatu. Pąki bardzo fajne, wszystko fajnie. Natomiast ona jest jakaś taka nieokiełznana w tym swoim kolorze, że robi się aż tak krzykliwa jak tutaj. I wtedy zaczynam mieć wątpliwości, czy ja ten kolor akceptuję. Ale jeżeli ktoś lubi takie wyraziste kolory, to jest fenomenalna róża. Niezwykle zdrowa, kwitnąca po prostu do mrozów. Chyba najdłużej tutaj kwitła i to obficie kwitła w listopadzie. Poetry. Tutaj przechodzimy w różowe kolory. Zaczynamy właśnie od odmiany Poetry. Pierwsza roślina też jest blada, ale druga już jest ok. Już jest ok. Pełnia kwitnienia. Pełnia kwitnienia. Ona może jako pojedynczy krzew nie robi jakiegoś szału, dlatego że te kwiatki mogą się wydawać tak, jakby były lekko przymęczone przez słońce, przez wiatr. Natomiast zobaczcie, tak z tej perspektywy ilość kwiatów na roślinie tworzy taką jasno-różową, różowo-perłową plamę i to jest fajne. Obok roselina, która tutaj na razie jeszcze małym krzaczkiem jest i nie pokazała swojej urody, więc na razie nie będziemy jej poświęcać dużo czasu. Home and Garden tutaj też nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale u nas w doniczkach w tym momencie, może zrobię Wam przebitkę, wygląda po prostu obłędnie. Tam jest praktycznie tylko kwiat, nie widać liści. Bardzo lubię tą odmianę. Fajna, zdrowa. O, zobaczcie, pełnych kwiatach i lekko tylko jaśniejących, ale bardzo obficie kwitnąca, zdrowa, bezproblemowa. Tutaj mamy bonikę. Będę Wam tak pokazywał te metki po to, żeby nie wklejać już w postprodukcji tych opisów odmian, bo to zajmuje mi dużo czasu, a tego czasu mam mało i powiem szczerze, że już mnie trochę przerasta ten czas, bo jest i dużo nagrywania, dużo montażu i dużo innych prac i się z tym wszystkim nie wyrabiam. Bardzo lubię bonikę ze względu na jej praktyczną bezproblemowość poza ewentualnie mączniakiem w pełni lata, jak jest sucho, choć tutaj zobaczcie, ona tego mączniaka jeszcze nie ma, a presja mączniakowa w tym momencie jest bardzo, bardzo duża i widzę to na wielu roślinach, szczególnie na podkładkach róż pod róże pienne. Tutaj nam jeszcze nie kwitnie, kremoza też na razie słabo, amaretto.
Bailando, wasza ostatnio ulubiona roślina, jedna z najbardziej popularnych. Ja bardzo ją lubię i dziwię się, że jakoś w poprzednich latach nie zauważyłem takiego popytu na nią, chociaż może była, nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz widzę, że po prostu ile byśmy mieli tej odmiany, to pewnie wszystko byśmy sprzedali, dlatego że tak bardzo się Wam podoba i wcale się nie dziwię. Obok niej pastella, troszkę podobna roślina, jeśli chodzi o charakter wzrostu, o charakter kwiatu, inny troszkę kolor, wiadomo, ale i też ta pierwsza roślina tutaj jest bardziej blada, ale ta środkowa jest typowa i zobaczcie, to co już w tym roku na pasteli zauważyłem, to tendencje do zrzucania liści, niekoniecznie z powodu czarnej plamistości, ale jakieś inne problemy ją trapią, że potrafi gubić liście dołem i nam też w doniczkach się to stało. U nas kilka roślin musi zostać przyciętych, bo nie nadaje się do wysyłki, dlatego że zostały gołe pędy od dołu, a liście nie wyglądały na chore. See you in red. Już zaczyna kropić, oby tylko wytrzymało. Dość wcześnie zakwitła. W tym momencie już traci na atrakcyjności. Poczekamy, jak obróci z drugim kwitnieniem. Naprawdę fajne, bujne krzaki i widać to nawet na tych roślinach, które mamy w doniczkach, jak one fajnie, bujno rosną. See you in rose. Też tutaj nie widać tego piękne, dlatego że ta roślina już w zasadzie przekwitła, chociaż jeszcze trochę pąków kwiatowych jest. I też widać po niej, że bujna. Najfajniej w tym momencie wygląda See You in Pink. I to jest chyba mój w ogóle faworyt, jeśli chodzi o grupę See You. I tutaj mamy Lion's Rose. Róża, która tak naprawdę ma niewiele wspólnego poza nazwą z Coral Lion's Rose. Zupełnie inny charakter wzrostu, inny kwiat, inna wielkość kwiatu. Bardzo obficie kwitnie teraz, to jest chyba pełnia kwitnienia. Duże kwiaty, ciemnozielone liście. Krzew pełen wigoru. Alabaster, który nam tutaj przekwitł i nie zdążyłem go Wam pokazać, może następne kwitnienie się uda złapać. W zasadzie to też jest dość bujna roślina, nie jakoś super bardzo zdrowa, ale bujnie rosnąca i tutaj te krzewy są jeszcze dość mizerne. A tutaj mamy kosmos. W kosmosie tutaj fajnie widać typowy charakter wzrostu kosmosa, czyli to jest niezbyt wysoka róża, rabatowa, bardzo szeroko się rozrastająca. Zobaczcie, o bardzo dużych, jasnych, kremowo-białych kwiatach. I matowych liściach, ciemnozielonych matowych liściach. Ten liść może nie jest jakiś najładniejszy, ale jest zdrowy i gęsty. I fajnie kontrastuje właśnie z tymi jasnymi kwiatami. Tu jest akurat brudny kwiat od ziemi. Zobaczmy tego. Tutaj też go pochlapało. Ale widać prawdziwy charakter wzrostu tej odmiany. Lemon Rococo, zobaczcie, odmiana, którą często krytykowałem i wiele osób krytykowała, Lemon Rococo, że ona ma tendencję do tego, że potrafi się nie rozwinąć cała, tylko na przykład zagniwać jeszcze w formie pąków, czy usychać. Tutaj mamy fajną sytuację, dlatego że to wszystko nam się rozwija i wtedy jak się rozwija, wygląda fenomenalnie. Ten kolor jest niepowtarzalny, ale często się dzieje tak, że te kwiaty zostają w takiej fazie,
i tak jakby zasychają na roślinie. Zobaczymy, czy tutaj tak będzie. Będziemy obserwować w przyszłym tygodniu. A to, co widzimy tutaj, zobaczcie, to jest moim zdaniem jedna z ciekawszych białych róż, która się pojawiła ostatnio, czyli Baby Schneewittchen. Nazwa jest, można powiedzieć, ikoną, bo róża Schneewittchen to gdzieś w połowie lat 50. się pojawiła i to była ikoniczna róża, dlatego że wtedy miała ADR, bardzo zdrowa, przede wszystkim długość kwitnienia, ogólna długość kwitnienia przez cały sezon i kwitła aż do grudnia. Natomiast później się stało tak, że ta roślina straciła odporność i często stały łyse pędy, ale kwitła, tak jak mówię, do mrozów. I to ma być według Cordesa róża o podobnym potencjale, natomiast niższa, bo Baby Schneewittchen to taka parkówka, około 1,20 m, 1,5 metra, a tu mamy bardziej kompaktową, zwartą różę. I tak ona wygląda. I żegnamy sobie tutaj jasne odmiany i zobaczcie, przeskoczymy tutaj na tą stronę, gdzie mamy czerwienie, pomarańcze i dalej żółć. I tutaj mamy Manorę. Też bardzo fajna odmiana ze względu na kolor kwiatów i kształt tych kwiatów. Musimy poczekać, dlatego że to dopiero będzie początek kwitnienia, więc na razie tutaj się nie rozwodzimy na tym. I potem mamy odmianę, która też wydawało mi się, że powinna cieszyć się większym powodzeniem, a to powodzenie było miarkowane, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż róż w gołym korzeniu. Dopiero w doniczkach ta róża stała się hitem, a w tym roku to praktycznie też jest, co się pojawi, to jest momentalnie rozrywana. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje moim zdaniem, że to jest fantastyczna róża o bardzo dużym wigorze. Ja może sobie zmienię balans bieli, żeby Wam lepiej oddać ten kolor. Zobaczymy, czy teraz będzie to lepiej widoczne. No trochę lepiej. Ale to jeszcze nie jest ten kolor. Popróbuję tutaj z tym balansem bieli się pobawić. Żeby go złapać. To już na pewno nie jest ten. No chyba najprędzej będzie to na tym ustawieniu. Może jak rękę przystawię, to ten kolor będzie lepiej oddana ta barwa. Troszkę lepiej. Dlaczego ta róża jest taka fajna? Dlatego, że jest bujna, zdrowa, o dużych, pełnych kwiatach, obficie kwitnąca, dość wcześnie zakwitająca. Jedyną wadą dla mnie jest jej może troszeczkę zbyt duży rozmiar krzewów. Wolałbym, żeby te krzewy były troszkę mniejsze. I tutaj mamy biało-czerwoną Loki. Ten środkowy krzaczek nam już przekwitł. Ale
Roślina o dość fajnym charakterze wzrostu. W miarę zwarta budowa, wyprostowane pędy, mocne pędy, a niezbyt dużo jednocześnie. I tutaj przechodzimy do Summer of Love. Nagrywałem ją kilka dni temu i była w pełni kwitnienia i tam właśnie wyglądała tak, że Wam się podoba, natomiast teraz już wygląda tak, jak ja nie lubię jej wyglądu, to znaczy nie mamy tego, to jest ten charakterystyczny złoty środek. Tak wygląda ten charakterystyczny złoty środek, ale on dość szybko ginie i robi nam się coś takiego. Coś takiego. Natomiast bardziej stabilny kolor ma Firebird. I to jest właśnie taki mieszanka ognistej czerwieni z pomarańczem, żółcią. Podobna wysokość w tym momencie obu odmian. Podobny charakter wzrostu, może Firebird jest bardziej wąski i może mniej wyrównany. Tutaj jak zobaczycie, to te kwiaty są na jednej powierzchni, a tu mamy to bardziej rozstrzelone wysokościowo. Ale to, co jest fajne, to jak on przekwita, to według mnie nie ma czegoś takiego, że nam się robi brzydki kwiatostan. Tak? Zobaczcie, tutaj mamy kwiatostan przekwitający i on cały czas jest atrakcyjny. Ja do końca nie przepadam za takimi krzykliwymi kolorami, odmianami, ale doceniam to, że tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Gebrüder Grimm to była dla mnie bardziej ulubiona roślina. Kiedyś się w niej, można powiedzieć, zakochałem, jak ją zobaczyłem pierwszy raz. Natomiast na dzień dzisiejszy to nie wiem, czy mam jakąś ulubioną w tym kolorze. Chyba jednak moją ulubioną jest Gartenspaß. To, co można powiedzieć, to naprawdę jest szeroka, niezbyt wysoka, duże, pełne kwiaty, ale Gartenspaß zakwita wcześniej. Gartenspaß potrafi nawet 3 razy obrócić z kwitnieniem w sprzyjających warunkach i lepiej znosi no deszcz. Zobaczcie, tutaj to tak wygląda. Też nie jest jakoś tragicznie, ale ten przekwitający kwiatostan, no tak jak tutaj, no w Gartenspaß to po prostu lepiej ma. Choć tu są ładniejsze liście. Zobaczcie, tu mamy ładne, błyszczące liście. Gartenspaß ma takie jakby matowe, papierowe. I następna z mocnym kolorem róża Meteor. Też dwubarwna, ale może być i taki kolor. O, zobaczcie, to jest ciekawy kolor. I przepiękna budowa kwiatu. O, zobaczcie, ile tych płatków tutaj jest. Jaki to jest nabity kwiat. Naprawdę bardzo ciekawe kwiaty. Bardzo ciekawe kwiaty. Czasem pytacie mnie, dlaczego tak się dzieje, że coś takiego następuje. Tak jakby lekka deformacja. Tutaj tak nie jest źle, są odmiany, które mają tendencję do jeszcze większej deformacji. I tak się dzieje tylko i wyłącznie przy pierwszym kwitnieniu, wtedy, kiedy jest chłodne, kwietniowe dni i noce i one potrafią zaburzyć już w momencie formowania się kwiatu ich budowę. Ale ciemnozielone liście, dość zwarty pokrój, wyrównane kwitnienie. No na razie mamy początek kwitnienia, będziemy widzieć, jak będzie dalej. Ja jakichś minusów tutaj nie widzę. Mango. Tu mamy z kolei jasny pomarańcz. Lekko zmieniający barwę, ale nie w różowy, ani nie w łososiowy, tylko tak po prostu jaśnieje ta barwa. Tutaj jeszcze małe krzaczki. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i tu jest odmiana, która jest dla mnie w tym kolorze, w tym momencie chyba najciekawsza. Hicior ostatnich dla mnie sezonów.
Coral Lions Rose, tak jak mówiłem, że nie ma nic wspólnego z Lions Rose. Wszystko inne, liście inne, kwiaty inne, kwiatostany inne, zakwitanie inne, wszystko inne. Tam macie Lions Rose. A tu jest Coral Lions Rose. Nawet termin kwitnienia jest inny. Zobaczcie, jaki piękny kolor. I to jest faktycznie ten kolor, który teraz aparat oddaje idealnie. Ten kolor, taki on jest. Początek kwitnienia będziemy widzieć, jak jest dalej, jak będzie dalej. I tak jak w tych krótkich filmikach z zimy mówiłem Wam o Sommersonne, że to jest moim zdaniem niedoceniona odmiana i wiele osób w komentarzach tam pod filmem to potwierdziło. Tak zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Mamy bardzo ładny kształt kwiatów. Kwitnie nam od samego dołu. Lekko się rozkłada, ale nie leżą pędy na ziemi. Owszem, tutaj kilka kwiatów się położyło na tych najbardziej wiotkich pędach, ale mamy szeroką, niezbyt wysoką roślinę o przepięknej barwie. Dwubarwne kwiaty. Nie każdemu pasuje ten kolor na końcu, ale i tak uważam, że ta gra kolorów jest naprawdę ciekawa. No i mamy bardzo zdrową różę. Zobaczcie, jaka gęsta. A z tyłu widzicie efekty tego naszego cięcia sterującego kwitnieniami i dzięki temu będziemy mogli sobie obserwować kwitnące róże, nawet jak te tutaj nam przekwitną. Melusina też bardzo wcześnie zakwitła, tutaj częściowo już przekwitła, ale ten moment, wtedy kiedy ten kwiat jest w tym kolorze, lubię najbardziej, bo jak przekwita i dostaje tego koloru, to już mi się mniej podoba. Ale tutaj mi się podoba nie tylko kolor, ale jak się patrzy na ten kwiatek, to jest coś ciekawego, bo zobaczcie, brzeg płatków jest jak gdyby taką jaśniejszą obwódeczką, minimalną, może grubości 0,5 mm. I jak patrzycie na ten kwiat i widzicie, że te pofalowane brzegi płatków są podkreślone tą cienką, jasną kreseczką, no to daje fenomenalny efekt. Ale to też będzie duża roślina. I tutaj mamy Feniks. Feniks, który moim zdaniem, oprócz tego, że ma bardzo ciekawy, intensywny, pomarańczowy kolor, który się tylko w niewielkim stopniu zmienia, to ma jeszcze jedną bardzo fajną zaletę, że jest bardzo wyrównany, szczególnie podczas pierwszego kwitnienia. To są krzewy do około 50, 60, maksymalnie 70 cm. Jeżeli na rabacie będzie 100 krzewów, to one będą miały jednakową wysokość i kwiatostany będą na podobnej wysokości. I właśnie w takiej masie wygląda to po prostu obłędnie. I kwiaty są, zobaczcie, bardzo pełne. Tak wygląda kwiatostan w pełni kwitnienia i pierwszy kwiat zaczyna nam przekwitać i zobaczcie, wygląda to całkiem ok. Nawet bez dotykania tego ręką, żeby oberwać ten przekwitający kwiatek, nie? Bengali będzie tu zdecydowanie wyższą rośliną, może nawet najwyższą. I takiego koloru się Bengali rzadko spodziewamy, bardziej spodziewamy się takiego koloru. To jest typowy kolor Bengali. Tak jak ten tutaj, o. Czyli roślina dość wąska, wysoka i te kwiaty, one wyglądają właśnie dość atrakcyjnie, a szczególnie na początku kwitnienia. Zobaczcie, tak jak tutaj. I pąk kwiatowy, i rozwijający się kwiat. To się naprawdę może podobać, wcale się nie dziwię.
I tutaj mamy coś, co jest pomiędzy, powiedzmy, Feniksem a meluziną, czyli Theodore Fountain Rose. Zobaczcie, jaka jest obfitość kwitnienia. Krzew też jest wyższy niż Feniks. Kolor jest ciemniejszy, ale jest w tym momencie bardziej obficie kwitnie i kwiaty mamy na całej wysokości krzewu. Tak jak Feniks ma tendencję do tego, że on kwitnie raczej na górze i właśnie fajnie wygląda posadzony w takiej zwartej rabacie, które ta cała góra kwiatów zakrywa nam liście, tak Theodor, zobaczcie, kwitnie od góry do dołu. Pędy się ładnie rozkładają, ale nie leżą na ziemi. To jest fajne. Zmiana barwy oczywiście jest, ale też jest fajna. Nie wpada nam to w jakiś taki różowy kolor. Jest to owszem łosoś, pomarańczowo-łososiowy, ale on cały czas pozostaje pomarańczowo-łososiowy. Więc to jest fajne. I tutaj mamy Morning Sun. Też bujna roślina, dość wcześnie kwitnąca. Też uważam, że ta zmiana barwy u niej jest nienaganna. To znaczy mamy tutaj owszem tendencję do różowienia, ale dość długo mamy po prostu krzew pomarańczowy. Jeżeli byśmy się przeglądnęli, teraz możemy sobie przejść, bo za chwilę przejdziemy do żółtych róż. Jeszcze mamy tutaj Bentheimer Gold. Róża z ADR-em o normalnie takiej barwie, też fajnej, tak? Tylko że jak przekwita, robi nam się po prostu miodowo-żółta. I te płatki się robią takie śmieszne. I zobaczcie, mamy tutaj przegląd. Bentheimer Gold, Morning Sun, Theodor, Bengali, Feniks, Meluzina, Sommersonne, Coral Lions Rose, Mango, Meteor, Gebruder, Firebird i tyle. To były pomarańczowe róże. Ta może do pomarańczowych średnio należy. Raczej właśnie łosoś. Ale teraz możecie sobie porównać i wybrać to, co się Wam najbardziej podoba. I przechodzimy do odmian żółtych, złotych żółtych. Gold Else. Też jedna z najwcześniej zakwitających tutaj róż i w tym momencie już przekwita. Więc to nie jest zbyt atrakcyjny dla niej moment, żeby ją tu pokazywać. Ale to, co dla niej jest fajne, to jest najbardziej kompaktowa róża. Jeszcze będzie druga Garden of Roses w tym kolorze. Więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę kompaktowego, to w kolorze złoto-żółtym to Gold Else albo Garden of Roses. Hansestadt Rostock, hicior sprzedaży ostatnich lat z hodowli Tantału. 14 lat temu wprowadzono na rynek. Pamiętam, jak nie wiem, który to mógł być rok, 2017, jak odwiedziałem firmę Rosentantau, to pół szklarni to były doniczki tylko i wyłącznie Hansestadt Rostock w pełni kwitnienia. Nawet właśnie filmik pod odmianą Hansestadt Rostock jest właśnie z tego momentu i wyglądało to po prostu obłędnie. Morze kwitnących takich kwiatów. Bardzo fajny kolor, trwały kolor.
Fajna roślina, choć nie należy do super odpornych. Impala, ta z kolei ma wyjątkową odporność, zdrowotność. To jest z kolei od Cordesa, ale zupełnie inny charakter wzrostu. Zobaczcie, tutaj macie gęste liście. Kwiatostan też jest taki gęsty, upakowany. Właśnie te kwiatostany mi się bardzo podobają, jak się te kwiaty rozwijają. A tu mamy zupełnie coś innego. Luźny charakter, lekki taki. Też wcześniej zakwitający. Roślina samoczyszcząca. I powiem szczerze, że dla mnie tak naprawdę impala, ja odkryłem impalę w zeszłym roku, jak ją oglądałem w szkółce po prostu, jak ona długo i fenomenalnie wyglądała po prostu zjawiskowo. I ten stan się utrzymywał bez względu na pogodę. Czy było plus 35 stopni, czy potem były deszczowe okresy, ona wyglądała cały czas dobrze. Garden of Roses tutaj akurat nie wygląda rewelacyjnie, jest jeszcze słabą tutaj rośliną, więc nie będę Wam jej tutaj pokazywał. Sunstar, tutaj te pierwsze dwa krzewy też są dość mizerne, bo tak on powinien wyglądać, tak powinny wyglądać liście tego krzewu. Sunmite. Ta róża zrobiła na mnie wrażenie olbrzymie w zeszłym roku, późną jesienią, dlatego że ona tu kwitła, aż spadł śnieg. Co prawda wypuściła długie pędy, których może bym nie chciał, ale kwitła i kwiaty dobrze znosiły tą wilgotną pogodę, te deszczowe, długie deszcze, które były w zeszłym roku, jesienią. Więc fajnie to wyglądało. Zobaczymy, jak będzie tutaj z długością kwitnienia, bo mamy następny krzew przycięty, a trzeci krzew nam wypadł, trzeba go nadsadzić. Stuttgardia, której my już nie mamy w ofercie, dlatego że jakoś nie cieszyła się popularnością, choć to jest róża naprawdę warta uwagi. Wcześniej zakwita, dosyć długo kwitnie, ale zmienia barwę. Widzicie? Zmienia barwę i z daleka to widać. No i to też jest dosyć sporych rozmiarów roślina. Lemon Fizz, który zakwitł tutaj najwcześniej z wszystkich róż rabatowych i w tym momencie już zakończył kwitnienie. Nawet część pędów jest wyciętych. Zaraz będą wycinane kolejne. A ten, który był przycięty troszkę zbyt późno po to, żeby rozminąć kwitnienia, jeszcze nie zdążył zakwitnąć, więc trzeba było to zrobić trochę wcześniej. Tu mamy Inkę niepodpisaną. W tym momencie nie mamy jej w ofercie, choć ja uważam, że to jest całkiem fajna roślina i troszkę była konkurencją dla dla tej róży, która tam jest, żółtej. Solero. Widzicie, przez moment zgubiłem w głowie nazwę Solero. Obie mają pełne kwiaty. Solero nie lubi deszczu, ale jest zdecydowanie niższą rośliną. Inka lepiej znosi deszcz, ale jest wyższa, taka typowa rabatówka. Solero trochę jak akrywówka rośnie. I tu jest też odmiana, którą będziemy obserwować z dużym zaciekawieniem, Candela. Osoby, które posadziły tą różę, są nią zachwycone. Dlaczego? Zobaczcie. Rozpoczyna kwitnienie, tak? Krzew w ogóle nie wymagający w zasadzie żadnej opieki. Sama się czyści. Zobaczycie, jak długie będzie tutaj kwitnienie. Ona będzie cały czas zastępować przekwitające kwiaty nowymi. Dosyć szeroko rozrastająca się, ale nie kładąca się na ziemi. Niezbyt wysoka. Czyli taka roślina, którą sadzicie i macie ciągle, powiedzmy, sadzicie ją wzdłuż jakiegoś chodnika, jakiś niewysoki szpaler i on ciągle będzie wyglądał dobrze. Zobaczymy, czy to, co mówię, się sprawdzi, jak będziemy tutaj nagrywać za tydzień czy za 2 tygodnie, jak to będzie wyglądało w stosunku do innych róż. Bright Smiles, nowa odmiana od Cordesa. Taka też pełna wigoru, żywa, radosna róża, ale zobaczcie, mocno zmienia barwę w czasie przekwitania. Bardzo ładny liść, bardzo zdrowy liść.
Nawet nie wiem, czy ona nie dostała ADR, muszę to sprawdzić. Nie pamiętam tego, ale też bujna, dosyć bujna róża. Tutaj mamy odmiany sadzone, krzewy sadzone w tym teraz w styczniu, które dopiero się ruszają. Nie są jeszcze oznaczone. Oznaczymy sobie je i wtedy będziemy robić filmiki. To będzie druga połowa sezonu. Więc zobaczcie, to są róże rabatowe. Większość z nich jest w pełni kwitnienia. I na tym kończymy odcinek o różach rabatowych. A za chwilę będzie nagrywany film o różach wielkokwiatowych, które widać, że później zaczęły kwitnienie i nie są jeszcze w pełni kwitnienia.